Cześć, tu Ola i kanał Polegi Travels. Witam Was w odcinku, w którym opowiem Wam o plusach życia na Malcie i o tym, co ja generalnie lubię w tym kraju. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Później pojechaliśmy do Grecji, a teraz przenieśliśmy się na Maltę. Dołączcie do nas w tej podróży. Zacznijmy od pogody. Kiedy rozmawialiśmy sobie z Mohamedem o tym, jakie są w ogóle plusy życia na Malcie, to była pierwsza rzecz, o której on wspomniał, że najlepsza tutaj jest pogoda, dlatego że właściwie przez cały rok jest słonecznie. Na Malcie średnio 300 dni w roku jest słonecznie. My, kiedy tutaj przyjechaliśmy w grudniu zeszłego roku, no to wciąż było ciepło, wciąż było słońce, wciąż były w grudniu takie dni, kiedy chodziliśmy w koszulkach na krótki rękaw albo na ramionczka, bo było nam tak ciepło. Oczywiście ludzie, którzy tutaj mieszkają dłużej, są przyzwyczajeni już do tych temperatur i dla nich taka pogoda grudniowa, kiedy jest tam powiedzmy 12 czy 15 stopni, no to nie jest za ciepło i chodzą w długim rękawie, ale dla nas, jak tutaj przyjechaliśmy, to poczuliśmy, że jest naprawdę bardzo ciepło. Dla nas taka pogoda to była jak już wiosna w Polsce. Wiem, że nie dla każdego to będzie zaleta, bo są osoby, które nie lubią, jak jest za gorąco, ale jeżeli lubicie słońce, lubicie ładną pogodę, to tutaj na Malcie jest po prostu idealnie. To oczywiście nie oznacza, że zawsze na Malcie jest ciepło, dlatego że zimą są oczywiście dni, kiedy wieje, jest chłodno, w mieszkaniach nie ma ogrzewania, więc my czasami tutaj w zimie wieczorami marzliśmy, bo po prostu było bardzo, bardzo zimno. To zwłaszcza właśnie końcówka grudnia, styczeń, luty, to są takie miesiące, kiedy jednak jest chłodno. Ale to wciąż jest niewiele dni w porównaniu na przykład do pogody w Polsce. Tutaj nie pada śnieg. Nigdy. Przez większą część roku jest bardzo ciepło i słonecznie. Czasami jest nawet za gorąco, bo latem trudno jest wytrzymać, ale generalnie pogoda jest po prostu dobra. Jeżeli ktoś lubi słońce, jeżeli ktoś nie lubi zimy, a lubi taką wieczną wiosnę i lato, to tutaj się na pewno na Malcie odnajdzie, bo pogoda jest idealna przez prawie cały rok. Kolejna rzecz, która przyszła mi do głowy, to morze. Malta jest wyspą, więc oczywiście jest otoczona morzem z każdej strony. Dla osób, które lubią pójść na plażę, lubią się kąpać w morzu, to jest miejsce idealne. Tym bardziej, tak jak Wam mówiłam, pogoda sprzyja, bo właściwie przez większą część roku można korzystać z tych atrakcji. Dodatkowo Malta jest idealnym miejscem, jeżeli ktoś chce nurkować, bo jest tutaj bardzo dużo pięknych miejsc do nurkowania. Dla osób, które lubią akurat ten rodzaj aktywności, no to Malta jest naprawdę miejscem idealnym. Dużym plusem mieszkania na Malcie jest też to, że jest tutaj dużo zabytków. Malta jest mała, cały kraj to jest 316 km², więc to jest bardzo niewiele. To jest kraj wielkości Krakowa, ale jak na tak mały obszar jest tutaj bardzo dużo zabytków i miejsc do zobaczenia. Mamy chociażby z takich najbardziej znanych miejsc Vallette, Trójmiasto, mamy Mdinę, Rabat, mamy Klify Dingley, mamy Gozo, bardzo malownicze, chociaż niewielkie, mamy wyspę Comino. Jest naprawdę bardzo dużo miejsc, które można zobaczyć, bardzo dużo ciekawych atrakcji. Nie tylko na taki wyjazd turystyczny, ale też jak się tutaj mieszka, to wyjątkowo dużo jest do zwiedzania. My nawet po pół roku tutaj nie zobaczyliśmy wszystkiego. Wciąż mamy na liście miejsca, których jeszcze nie zobaczyliśmy, bo nie mieliśmy kiedy. Miejsca, które na pewno odwiedzimy w najbliższym czasie. Więc to jest, myślę, duży plus, bo często się ludziom wydaje, że przeprowadzka do takiego małego kraju może być nudna po jakimś czasie się wszystko zwiedzi. Pewnie tak, po jakimś czasie tak, ale Malta ma wyjątkowo dużo do zaoferowania. Nawet jeżeli się tutaj mieszka przez jakiś czas, to można ją bardzo, bardzo dokładnie zwiedzić i zobaczyć naprawdę wszystko. Ale to też trwa kilka miesięcy. Bardzo dużą zaletą życia tutaj jest służba zdrowia.
Malta ma bardzo dobrą opiekę zdrowotną i mówię tutaj o publicznej opiece zdrowotnej. Myślę, że to jest też rzecz, która przyciąga bardzo wielu imigrantów na Maltę, takie właśnie bezpieczeństwo w kwestii zdrowia, dlatego że nie trzeba się tutaj martwić, czy się ma prywatne ubezpieczenie zdrowotne, bo posiadając nawet publiczne ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli pracujemy, płacimy tutaj składki za ubezpieczenie, naprawdę nie ma problemu, żeby dostać się do lekarza, żeby dostać się na jakąś operację. To nie wygląda tak jak w Polsce, że na przykład na wizytę u specjalisty czeka się kilka lat i można się w ogóle nie doczekać i kto może, to idzie na wizyty po prostu prywatnie i za to płaci. Bardzo polecam Maltę pod tym względem. Po pierwsze dlatego, że właśnie służba zdrowia jest na wysokim poziomie i szpitale, i przychodnie, i też wykwalifikowana kadra, ale też sam fakt, że to działa sprawnie i nie trzeba czekać miesiącami, żeby dostać się na wizytę u lekarza. Bezpieczeństwo. To jest kolejna ważna rzecz, jeżeli planujemy się gdzieś przeprowadzić, a pod tym względem Malta jest bardzo dobrym wyborem, dlatego że jest tutaj bezpiecznie. Na Malcie jest bardzo niska przestępczość i tak naprawdę co roku Malta jest na czele rankingów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, zarówno na świecie, jak i w Europie. Z czego to wynika? Pewnie z tego, że tak naprawdę tutaj nie ma gdzie uciec, ponieważ jesteśmy na wyspie, więc tak naprawdę jeżeli ktoś coś zrobi złego i chce uciekać, no to musi wsiąść w samolot, ewentualnie w prom na Sycylię, ale tak naprawdę nie ma gdzie się tutaj ukryć. Malta jest niewielka, tutaj mieszka około 500 000 osób i to sprawia, że wszyscy się znają. To się troszeczkę zmienia teraz wraz z napływem imigrantów, ale jeżeli chodzi o ludzi, którzy tutaj żyją całe swoje życie, o Maltańczyków, to oni się w większości znają i po prostu mają do siebie zaufanie. Zwłaszcza na takiej wyspie jak Gozo, która jest dużo mniejsza niż Malta, gdzie ludzie już tym bardziej się znają, albo od każdej osoby dzieli ich bardzo mało kontaktów, bo jeżeli nawet nie znają się osobiście, to znają kogoś z rodziny tej osoby albo z grupy znajomych. I to sprawia, że ludzie po prostu mają do siebie zaufanie. Tutaj bardzo często się zdarza tak, że ktoś na przykład zostawia samochód z otwartą szybą na środku ulicy i idzie do sklepu i wcale się nie obawia, że ktoś ten samochód ukradnie, bo daleko nim nie odjedzie, prawda? Może objeżdżać Maltę dookoła i nigdzie tym samochodem dalej nie ucieknie. Tak samo ludzie nie obawiają się na przykład zostawić swoich rzeczy na plaży i wejść do wody, bo też nie mają obawy, że ktoś ich okradnie. Pod tym względem jest naprawdę bardzo bezpiecznie. Podobnie nie mamy obaw, nawet jeżeli chodzi o wychodzenie z domu wieczorem, nawet w nocy. Czasami wracamy do domu bardzo późno, jest już ciemno i nie mamy żadnych obaw, że coś nam się stanie. I nie mówię tutaj tylko o takich sytuacjach, gdzie wychodzimy wspólnie, ale też zdarza się mi wracać do domu, kiedy jest późno, ciemno i naprawdę nie mam żadnych obaw, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Oczywiście, tak jak w każdym kraju, trzeba zachować środki ostrożności. To nie jest też tak, że można, wiecie, zostawić otwarte mieszkanie i wyjechać sobie na tydzień na wakacje. Nie polecam tak robić, dlatego że ostatnio widziałam dosyć sporo przypadków, że nawet tutaj na Malcie, że komuś okradziono mieszkanie. Dlatego to nie jest też tak, że wiecie, można robić, nie zwracać uwagi na nic i nic się nie wydarzy. Przestępczość jest niska, ale nie oznacza, że nie ma jej w ogóle. Zdarzają się różne incydenty, więc też trzeba na to uważać. Ale generalnie w porównaniu do innych państw, w których byliśmy, chociażby podróżując, albo w porównaniu do Polski, gdzie mieszkaliśmy przez wiele lat, naprawdę na Malcie jest dużo bardziej bezpiecznie i na Malcie czujemy się dużo pewniej. Bardzo podoba mi się na Malcie też to, że tutaj legalne są śluby osób tej samej płci. To jest ciekawe, dlatego że Malta jest w większości krajem katolickim, ale prawnie dozwolone są śluby osób tej samej płci, więc wygląda to trochę inaczej niż w Polsce. Mi się to podoba, dlatego że to nie jest tak tylko, że prawo zezwala na takie śluby, ale też znaczna większość społeczeństwa takie śluby popiera.
Jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie, kiedy taka zmiana nastąpiła na Malcie, to od 2014 roku legalne są związki partnerskie osób tej samej płci, a śluby cywilne zalegalizowano w 2017 roku, więc 4 lata temu. I doszliśmy do wniosku, że to jest bardzo fajne i bardzo nam się podoba, że jest pod tym względem taka wolność na Malcie i każdy może wziąć ślub z tym, z kim chce. Ostatnią rzeczą, jaka przyszła mi do głowy, jest fakt, że na Malcie możemy wszędzie dogadać się w języku angielskim. Ja oczywiście nie mam problemu z tym, żeby nauczyć się nowego języka, jeżeli decyduję się na emigrację do jakiegoś kraju, bo uważam, że jeżeli gdzieś się przeprowadzamy i żyjemy tam na stałe, no to powinniśmy z szacunku do tego miejsca i ludzi nauczyć się języka, tym bardziej, żebyśmy poznali ten kraj lepiej. Natomiast na Malcie ogromną zaletą, zwłaszcza na początku, jest to, że Malta jest dwujęzyczna i wszyscy tutaj znają też język angielski. Więc nie ma problemu, żeby dogadać się chociażby na ulicy, w sklepie, ale też nie ma problemu, żeby załatwić jakieś sprawy urzędowe, bo zawsze wszystko rozumiemy i wszystko jest po prostu albo po angielsku, albo w 2 językach, i po angielsku, i po maltańsku. Warto znać chociaż podstawowe zwroty w języku maltańskim, bo możemy sobie zaskarbić sympatię Maltańczyków, ale fakt, że angielski jest językiem powszechnie znanym i językiem urzędowym, naprawdę bardzo dużo ułatwia w kwestii emigracji i też jesteśmy w stanie lepiej poznać ten kraj, jeżeli od razu znamy język, którym ludzie się tutaj posługują. Także za to ogromny plus dla Malty i duża zaleta, jeśli chodzi o życie tutaj. To wszystko, co chciałam Wam powiedzieć o zaletach życia na Malcie i o tym, co ja lubię w mieszkaniu tutaj. Dajcie znać, jakie według Was są zalety mieszkania na Malcie. Jeżeli tutaj mieszkacie, mieszkaliście albo byliście tutaj chociaż turystycznie, co Wam się na Malcie podobało. Zachęcam do zostawienia kciuka w górę i subskrybowania kanału, tak jak zawsze. I bardzo Wam za to dziękuję. I do zobaczenia.